Kierowcy nie mają co liczyć na zwrot zaległych ryczałtów za noclegi w ciężarówce, zdecydował Trybunał Konstytucyjny. W przyszłym roku rząd wyda górę pieniędzy na drogi w Polsce. Japończycy pokazali, jak szybko można naprawiać uszkodzone drogi, a w Mexico City dronami przekonywano kierowców, że nie muszą spędzać życia na staniu w korkach. Zostawcie nam lajki i komentarze. Możecie też subskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Ewelina Bukowska. Witam serdecznie i zapraszam na nowy odcinek Transinfo. Nie będzie masowej wypłaty odszkodowań dla kierowców ciężarówek, którzy noclegi odbywali w kabinach swoich pojazdów. Taka jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie uznali, że artykuł 21a ustawy o czasie pracy kierowców jest niezgodny z ustawą zasadniczą i nie uwzględnia specyfiki pracy w tym zawodzie. Zdaniem Trybunału nocleg w kabinie mieści się w przepisach prawa, jeśli kierowca ma zapewnione odpowiednie warunki. Firmy nie będą więc musiały wypłacać zaległych ryczałtów za brak noclegu w hotelu. Trybunał uznał, że takie obciążenie finansowe mogłoby doprowadzić branżę do zapaści. W 2017 roku rząd sypnie pieniędzmi na inwestycje drogowe w Polsce. Wstępnie planowano, że na budowę i utrzymanie dróg krajowych gabinet premier Beaty Szydło w przyszłym roku wyda prawie 10 miliardów złotych, ale rząd sięgnął głębiej do kieszeni i znalazł dodatkowy miliard. Te pieniądze drogowcy wydadzą głównie na 14 projektów, które podniosą nośność wybranych odcinków tras w Polsce do 11,5 tony na oś. W ten sposób rząd chce załagodzić spór z Komisją Europejską, która pozwała nasz kraj do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Poszło o to, że w Polsce nadal trzeba uzyskać zezwolenie na przejazd pojazdami o nośności od 8 do 10 ton przez drogi drugorzędne. To niezgodne z unijnym prawem. Listę inwestycji, które rozpoczną się w przyszłym roku, znajdziecie na pasku poniżej. Jak oceniacie drogową hojność rządu? Ja czekam na Wasze komentarze. Takiego tempa pracy możemy pozazdrościć Japończykom. Potrzebowali zaledwie 48 godzin, aby załatać gigantyczną dziurę w ziemi, która powstała w centrum miasta Fukuoka. Zapadlisko było ogromne, miało aż 30 metrów długości i 15 metrów głębokości. Powstało w centrum miasta i, jak łatwo się domyślić, wywołało chaos w miejskim transporcie. Japończycy szybko zakasali rękawy i po 2 dniach po zapadlisku nie było śladu. Kolejne 5 dni zajęły odbiory techniczne i po tygodniu drogę otwarto. Jak myślicie, doczekamy się kiedyś w Polsce takiego tempa naprawy uszkodzonych dróg? Takiego widoku kierowcy stojący w korku na ulicach stolicy Meksyku, Mexico City, na pewno się nie spodziewali. Gdy przebijali się przez uliczny zator w żółwim tempie, nagle ujrzeli kilkanaście dronów. Maszyny miały przyczepione kartki z hasłami, na przykład: to miasto może być dla Ciebie, nie dla 5,5 milionów samochodów. Okazało się, że była to nietypowa akcja reklamowa firmy Uber. Amerykańska korporacja chciała w ten sposób namówić kierowców, aby skorzystali z jej usług i carpoolingu, czyli wspólnych przejazdów autem. Można powiedzieć, gdzie diabeł nie może, tam drona pośle. To wszystko, co mamy dla Was w tym odcinku Transinfo. Jeżeli już nie możecie się doczekać kolejnego odcinka, to zapraszam w przyszłym tygodniu. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnej premiery. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia.